Początkowo w odcinku z zakupu mówiłem o CS-ie jako o samochodzie, który fajnie byłoby móc wygrać, że byłaby to mocna akcja i tym podobne, ale jednak dużo używałem określenia może, no i to nie było raczej takie pewne i oczywiste. No bo o ile się nie mylę i o ile zdania nie zmienię, to trafi do jednego z was. Jeszcze tej decyzji nie podjąłem tak na 101%, ale wisi to w powietrzu. Jednak było to takie zdecydowanie bardziej gdybanie, no bo raczej nikt nie brał tego na poważnie, a jak do tego wszystkiego dołożyliśmy jeszcze tą świadomość, że CS to tylko i wyłącznie 1200 sztuk w historii wyprodukowanych na cały świat, no to już w ogóle. Do tego należało jeszcze dołożyć ten mój plan na ten samochód, który wymagał doinwestowania kolejnych setek tysięcy PLN-ów. Ale wiecie co? No pewnie wiecie, pewnie się domyślacie. Ja to zrobię. Mówię absolutnie poważnie. Ja to zrobię. A jaka była reakcja osób znajdujących się gdzieś dookoła mnie w momencie, kiedy ja podjąłem decyzję i stwierdziłem na 100%, że CS nie zostanie u mnie, tylko znajdzie się u kogoś z was? Grażyna, bo wiesz co? Stwierdziłem, że rozdam to M3 moim widzom. To czarne? W sensie E46? No. Nie. CS-a. Tego niebieskiego. Co? Serio? No. Tak jak rozdałem Zetkę, to rozdam CS-a. Ty jesteś pojebany. No. Jesteś pojebany, że chcesz to oddać, tak szczerze ci powiem, nie? Jesteś pierdolnięty, tak? Nie! Poważnie? O! Nie pierdol. Kurwa, chłopie, wygrać takie auto. Ja pierdolę, co tu się dzieje w ogóle? I myślisz, że mnie to zdziwi? Już mnie po tobie nic nie zdziwi. Powodzenia. Jak widać, wszyscy dość zgodnie wyszli z założenia, że jestem jebnięty. I wiecie co? Totalnie mnie to nie rusza. Ja i tak rozdam wam ten samochód. Od dnia wyjścia tamtego filmu nie było dnia, żebym nie myślał o tym, jakim kocurem byłoby rozdanie samochodu na takim poziomie. Jakim kocurem byłoby rozdanie samochodu, który wyszedł w okolicach 800 kobla. Łeb mi cały czas parował. Bo myślałem o tym, że znowu na tym kanale przesuniemy granicę. I zrobię to za tydzień o 14:00. Wpisuj to w kalendarz, w notatnik, ustaw sobie przypominajkę czy budzik. Widzimy się za tydzień o 14:00 i tam dowiesz się wszystkiego, w jaki sposób możesz zgarnąć tę furę. A tymczasem rozsiądź się wygodnie. O, tak się rozsiądź, mój kochany, mój złociutki, ponieważ zaczynamy film z być może budowy właśnie twojego samochodu. 2JZ? Dobra, kurwa, wypuść mnie, bo będę dieslem! Dawaj mnie, bo będę dieslem! Kle. Siemano, siedzę sobie i myślę, co powiedzieć wam na start i jak się z wami przywitać. I wiecie, co wymyśliłem? Witam cię bardzo serdecznie. I ciebie też witam bardzo serdecznie. I ciebie. O ciebie, co teraz głowę podniósł, się patrzy w ekran, też witam bardzo serdecznie. Witam was w materiale, który od A do Z przeprowadzi was po tym, co planujemy zrobić z samochodem, który widzicie za moimi plecami. BMW M3 CS. Witam bardzo serdecznie najbardziej zaangażowaną motoryzacyjną społeczność na polskim YouTubie. A może i ogólnie najbardziej zaangażowaną społeczność na polskim YouTubie? Tego nie wiem, ale na pewno najlepszą społeczność na polskim YouTubie. Co jeżeli powiem wam, że to, co pokażę wam w tym materiale dookoła tego samochodu, można było rozbić spokojnie na 2-3 odcinki. 2-3 razy można było zarobić z wyświetleń. 2-3 razy można było wstawić reklamę. Nie może tak być. Ja w tym filmie, który w tym momencie się dla was rozpoczyna, przeprowadzę was po wszystkim, co zrobimy z tym oto BMW M3 CS. Zaczniemy sobie od karbonów, przejdziemy sobie przez temat silnika, wnętrza samochodu. Za moment pokażę wam felgi, które są oto tutaj. Wszystko w jednym materiale. Rozsiądź się więc wygodnie na czymkolwiek siedzisz, weź sobie soczek, piwko, śperki, cokolwiek. No i myślę, że to jest najlepszy moment, aby zacząć. Ty, co tygryski lubią najbardziej? Damian! Możemy zaczynać.
Myślę, że oczywistą sprawą jest, że temat wagi felg jest dość oczywisty, a mianowicie im lżejsza felga, tym oczywiście w cudzysłowie lepiej, ale na pewno tym lepiej dla performance'u samochodu, ze względu na to, że silnikowi jest ją po prostu łatwiej napędzić. 11 szerokości, 20 cali rozmiaru. Uwaga moi kochani, fajne porównanie teraz dla was wrzucam. Niespełna 11 kg wagi. Widzicie te rozmiary teraz tutaj po lewej stronie i dla porównania standardowa felga z Audi, którą pewnie kojarzycie z polskich dróg. Felga, która ma tylko i wyłącznie 8,5 szerokości i jest jeszcze mniejsza o cal, czyli to 19-calówka. Cięższa o prawie 2 kg. Mniejsza felga, która i tak jest cięższa. To pokazuje, że mamy tutaj absolutnego kota i na chwilę obecną stoi on sobie tutaj na trawie, a już niedługo będzie sobie stał tam, pod CS. I tym oto pięknym, pozytywnym akcentem kończymy temat felg. A przynajmniej na razie i lecimy dalej. MK na lawecie, no bo kto nie oglądał poprzedniego odcinka, ten nie wie, że wyeksmitowaliśmy z niej silnik. Zostawiam, wyjmujecie motor, zajmujecie się motorem, ja zabieram budę. Zresztą, no, nie wiem, pewnie mogła to delikatnie zdradzić moja obecność pod maską na początku tego filmu. Jedziemy niedaleko, cyk, autostrada A4, pięknie się jebaka prezentuje w słońcu w tym kolorze, nawet na lawecie jest elegancko. Miejscowość Chrzanów, mała miejscówka między Krakowem a Katowicami. Miejscówka może i mała, ale miejscówka, która zawiera bardzo dużo włókna węglowego. Witam bardzo serdecznie panowie. Siemanko. Czym my się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj się zajmiemy karbonami, czyli montujemy cały pakiet do F80, który myślę, że będzie gruby, jednym słowem. No i to mi k***a pasuje. Mówiłem, że do CS-a na pewno będzie pasować dużo karbonu. 27 elementów takich jak ten, 27 elementów karbonowych zamówiłem do tej M3 w dniu, w którym dowiedziałem się, że ją kupię. W tym momencie 27 elementów leży przede mną i są to elementy, które na przykład trafią pod maskę. Tutaj piękna osłona silnika, wykonana w całości z karbonu i to nie jest, moi kochani, tylko i wyłącznie jakaś nakładka, tylko to jest normalnie element cały wykonany z włókna węglowego. To trafia pod maskę trafia również na przykład taka oto listwa. To jest listwa, która trafia na intercooler wodny. Zobaczcie, to nie jest, moi kochani, żadna wlepa, to jest normalnie pod lakierem bezbarwnym. M3CS Designed by Wood Day Reventon Design, czyli firma, która ten karbon to wykonała. I to jest, moi kochani, wstawka, która została tam dolakierowana po prostu z kodu lakieru CS-a. Czyli jest to identycznie ten sam kolor, który znajduje się na samochodzie. Będzie on również widniał na elementach wykonanych z karbonu. I na przykład, moi kochani, element, który jest bardzo duży, a mianowicie tylny dyfuzor. Chodźcie, popatrzcie na coś z bliska, chcę wam coś pokazać i chcę się wam czymś pochwalić. Wierzcie mi, że bardzo ciężko na takich przetłoczeniach jak tutaj, na takich przetłoczeniach jak tutaj, na takich przetłoczeniach jak tu, jest równo położyć karbon, a tutaj naprawdę jest to pięknie wykonane. Myślę, że nie będzie się do czego przyczepić w momencie, jeżeli jakaś maruda będzie chodzić dookoła tego samochodu i czepiać się. O kurwa, jednak nie mam się do czego dojebać. Ze względu na to, że jest to pięknie zrobione i teraz chodźcie, patrzcie, pokażę wam coś. To jest seryjny dyfuzor karbonowy założony na CS-a i teraz jak sobie przyłożę ten, tak na sztukę na razie, to zobaczcie, ile on jest większy. To oczywiście się tutaj wyrówna, tutaj nie będzie tej szpary. Zobaczcie, ile on jest większy, zobaczcie, ile jest bardziej rozbudowany, zobaczcie, ile jest bardziej agresywny i zobaczcie też, jakie malutkie na chwilę obecną są końcówki układu wydechowego. Te końcówki oczywiście są na chwilę obecną seryjne, a my wpakujemy tutaj końcówki od MG, również wykonane z karbonu. Będą to setki, czyli końcówka będzie zdecydowanie większa, również 4 sztuki. Auto oczywiście z układem wydechowym, który tutaj wsadzimy, będzie fajnie gadać, no ale oprócz tego wizualnie będzie to również lepiej siedzieć. Pozwólcie, że wezmę sobie jeszcze ten oto elemencik. Pozwólcie, że sobie siądę z tyłu. I teraz zainicjujmy sobie taką sytuację. Ty siedzisz z lewej, twoja dupeczka siedzi z prawej. Chwytasz ją za kolano, podjeżdżasz pod swojego ziomala, pod szkołę, czy tam po brata, mamę, tatę, wujka, ciocie, babcie. I ten ziomal, powiedzmy, wsiada sobie tutaj, mówi: siema byku, cześć Karina. Karina mówi cześć, a ty masz tutaj zamontowaną taką oto, czekajcie, ja ją tutaj przymontuję tak na sztukę, o. Taką oto listwę. I teraz on tu wsiada i słuchajcie, widzi M3CS-a jedną na 1200 sztuk. Wie, ile jest dopycone mocy. Do tego wszystkiego auto piękne z zewnątrz, a gość wsiada do środka, a tu pełno karbonu i mówi:
kurwa, byku. Ty nawet tył foteli masz wykonany z karbonu, a ty mówisz, to nie są tanie rzeczy, kolego. No i jedziesz taki, kurwa, zadowolony, wiesz, lufcik, otwarta szyba, wydech, fajnie gra, muzyczka na... Dobra, bez zbędnego przeciągania, zamontujmy to wszystko. Myślę, że pracy w okolicach 3-4 godzin, ale wy cały efekt pewnie w parę minutek. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She busted open for a real nigga. Aby powoli kończyć temat i nie przeciągać, podsumujmy sobie, co zostało tutaj zrealizowane. Zaczniemy sobie od frontu i nerek, które wykonane w karbonie pięknie nam się łączą z frontlipem, który tutaj seryjnie w CS-ie występuje jako dość spory frontlip, również wykonany z karbonu, i element numer 1, element numer 2, które dołożyliśmy. Mamy dla Was bardzo fajną ciekawostkę. W tym momencie dla Was na ekranie wyświetla się zdjęcie przed tym, jak te elementy zostały dołożone, a w tym momencie zmienia się ono w zdjęcie, kiedy te elementy zostały tutaj dołożone. Różnica jest naprawdę bardzo duża, bardzo fajnie i estetycznie, ale i agresywnie to wygląda. Chodźcie do boku i przybliżcie się tutaj. Pozwólcie, że coś Wam pokażę. To pokaże idealnie nasze podejście do CS-a. Zobaczcie, jaki tutaj jest spasik. Zobaczcie, że ten spas idzie po całej szerokości lusterka. To lusterko w tym karbonie świeci się, jakby w takiej formie wyjechało prosto z fabryki. Otworzę drzwi i przeniosę się do środka, i w środku przed nami największe zmiany dopiero zajdą. Ze względu na to, że będą one dotyczyły fotela, kierownicy, deski rozdzielczej, tunela środkowego, podsufitki, ale i nawet boczków drzwi. To w dalszej części materiału, ze względu na to, że na chwilę obecną gałka zmiany biegów w karbon, obwódka dookoła gałki zmiany biegów w karbon oraz wajcha od hamulca ręcznego również w karbon. Schylmy się z boku tego samochodu. 2,5 metrowa karbonowa listwa, która bardzo fajnie, optycznie, wizualnie podkreśla nam linię boczną tego samochodu i bardzo fajnie go poszerza. Karbon na dachu M3 to seria, ale my dorzuciliśmy jeszcze do tego karbonowego rekinka, żeby taki detal fajnie nam świecił u góry autka. Tu, co się dzieje z tyłu, to moim zdaniem największa magia. W momencie, kiedy CS-owski tylny ducktail połączymy z tym bardzo dużym, agresywnym i fajnie spasowanym dyfuzorem, no to naprawdę robi nam się bandyta. Na chwilę obecną troszeczkę komicznie ze względu na te małe końcówki układu wydechowego, ale w momencie, kiedy dołożymy tutaj setki, dodatkowo wykonane z karbonu, i uzupełnimy całą tą lukę dookoła, a na sam koniec te setki jeszcze troszeczkę wyciągniemy, to będziemy mieli naprawdę rasowego bandziora. W tym momencie chwytam jeszcze dwie części, które przed nami do zamontowania, a mianowicie, moi kochani, osłona silnika oraz fragment na interkuler wodny. No i to są elementy, które lądują na silnik, a ze względu na to, że silnika nie ma, no to ciężko je chwilowo po prostu założyć. Wsadzimy silnik, dorzucamy jeszcze tyle karbonu. Moim zdaniem oceniam to 10 na 10, bardzo agresywnie. W momencie, kiedy dopieścimy to do samego końca, to będziemy mieli naprawdę pięknie wykonanego ulicznego bandziora. Stop. Tu taki pakiet siadł, że aż zapomniałem o dwóch pozycjach w podsumowaniu. Po pierwsze, tyły foteli kierowcy i pasażera. Po drugie, zagłówki tylnej kanapy. Nie widać ich tam tak na pierwszy rzut oka, ale takie detale zdecydowanie robią robotę. Kto ma wiedzieć, że tam jest karbon, ten wie. Teraz to wszystko. Budowa silnika. Dumnie to brzmi, ale pokrywa się z prawdą w 101%. Motor, tak jak mówiłem, wyjechał z M-ki i to dosłownie z niej wyjechał razem ze skrzynią. I o ile samo wyjęcie to gdzieś tam 2 dni roboty, to złożenie tego wszystkiego to jest już zupełnie inna bajka. Po pierwsze, czas oczekiwania na części, które zamówiliśmy, a nawiasem mówiąc, jak się okazuje, zamówiliśmy najwyższą półę w segmencie kucizny do M, no to realnie jest miesiąc w górę oczekiwania. To jeszcze do tego, jak już to wszystko
wszystko przyszło, to rozłożone te graty na stołach wyglądają jakby to, nie wiem, miała być kurwa cała linia produkcyjna silników do M-ki, a nie tylko i wyłącznie jedna jednostka. Nie powiem, jest to gruba wystawka i nie powiem, są to grube puzzle. Każda z części w motorze przed poskładaniem została zmierzona specjalistyczną średnicówką z dokładnością do, uwaga, tysięcznych milimetra, co w sumie petarda świadczy o warsztacie, który motor składa, bo weryfikuje on robotę producenta tych części i przed skręceniem nie pozostawia żadnych wątpliwości, czy ktoś nie popełnił błędu. A nieodłączną częścią tego typu projektów są również układy wydechowe. A jak układy wydechowe, to i MG Motorsport, i aby dotrzeć motor po złożeniu MK na kołach z Lublina przez Poznań, a następnie w dół aż na Śląsk. Wydech to kwestia wizualna, bo tutaj idziemy w pięknie ręcznie wykonane karbonowe końcówki. Również kwestia dźwiękowa. Tutaj stawiamy na możliwie jak największe zniwelowanie metalicznego dźwięku M-ki poprzez, no jak zresztą widać, bardzo skomplikowaną budowę układu. Kwestia osiągowa, a mianowicie to, że wydech powinien być idealnie policzony pod konkretny samochód, konkretny motor, jego zastosowanie oraz moc. To, że zostało ręcznie wykonane arcydzieło, myślę, że po tym, co widzicie na ekranie, nie budzi żadnych wątpliwości. Łącznie 3 tygodnie, 15 dni roboczych po przybyciu wszystkich części. Samochód odpalony, dotarty po pełnej rewizji. A skoro tak, to od razu nasuwa się nam kolejny etap prac. Fragment dotyczący hamowni, fragment dotyczący mocy. Fragment przede wszystkim informujący o tym, że ten samochód będzie uniwersalny. Albowiem, moi kochani, najsłabsza mapa będzie nadawała się do tego, żebyście na luzie mogli pojechać na spot motoryzacyjny. Żebyście mogli na luzie jeździć również w zimie, a nie tylko w momencie, kiedy asfalt jest ciepły. Żebyście mogli odwieźć gdzieś dzieciaka, żebyście mogli sobie pojechać gdzieś na wakacje, żebyście, nie wiem, mogli odwieźć do szkoły, czy pojechać po mleko, czy bułki do sklepu. To jest mapa numer 1 i za moment do tego w środku przejdziemy. Mapa numer 2. To jest mapa, która mówi, że z tym samochodem lepiej nie zadzierać. Ponad 700 koni mechanicznych w MC. Naprawdę szybka fura, która naprawdę na autostradzie będzie łotać w piękny sposób. No i mapa numer 3. To to, co kosztowało najwięcej pieniędzy i najwięcej zachodu. Całkowicie kuty motor, jak najbardziej oryginalne, jak najtwardsze części, na których ponad 800 koni ten samochód ma przyjmować non-stop. Mimo, że ponad 800 koni MK dźwignęłaby bez kucia motoru, to zdecydowałem się na to, żeby ten samochód był w 100% bezawaryjny i aby wymieniać trzeba było tylko i wyłącznie opony i olej. Ja w tym momencie znajduję się przed hamownią, was zapraszam do środka, żeby przedstawić wam wszystkie etapy, przez które teraz przejdziemy, żeby ten samochód był jak najbardziej uniwersalny od mapy numer 1 aż do mapy numer 3, na której spokojnie na autostradzie może konkurować nawet z najgrubszymi projektami w Polsce, no i myślę, że spokojnie z motocyklami. Chodźcie. Siemano! Siema! Co wy panowie tu tworzycie? Robicie mieszankę? Bijam pionę. Cześć Patryk, cześć, witaj. Cześć. Cześć. Kurde, tu jest absolutne zgrupowanie, a skoro tylu chłopa robi przy tym samochodzie, to znaczy, że coś z tego będzie. Człowiek odpowiedzialny za całe to zamieszanie, Raptus a.k.a. Raptowny, gość, którego pamiętacie z poprzedniego odcinka. Raptowny M-Performance to ten człowiek, gość, który jest odpowiedzialny za to, co tutaj stworzymy, a przypominam, że musimy stworzyć samochód, który będzie zarówno służył do jazdy po bułki na najsłabszej mapie, ale i również temu, żebyśmy mogli wpierdolić motocyklowi w momencie, kiedy podjedzie do nas na autostradę. Dokładnie. Dwie mapy już mamy. Mamy podstawową mapę na 630 koni. To jest ta po bułki. Ta po bułki, tak. Drugą mapę mamy na E10, to znaczy na dodatku etanolu 10%, Tak. paliwa 9,8 i mamy tam 760 koni. Czyli to już jest taka, że kurwa to auto jest szybkie, nie? No, odpycha się, nie skrada się już. O. No. Teraz będziemy robić mapę trzecią, to znaczy 30% etanolu, taką najmocniejszą. No i zaraz przekonamy się, ile da radę wycisnąć. Ale ponad 800 koni jest realne. No, obstawiam, że tak.
Dobra. I jeszcze wysyłałeś mi na WhatsAppie zdjęcie. Zdjęcie dotyczy opon, bo kupiłem nowe zimówki, tak? Niestety poddały się. Na najsłabszej mapie chyba Newt je zabił. Dobra, ale na drodze się tak nie stanie, nie? No nie. To się stało przez to, że się po prostu rozgrzała na hamowni, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że ona jest miękka i po prostu ją moc zerwała, nie? Okej. Bo ona, widzisz, że ona nie jest tutaj zniszczona od hamowni, z przegrzania i tak dalej, tylko po prostu ściągnęło z niej bieżnik mocowo, nie? Tak Dobra, dalej. i teraz mamy założoną oponę letnią. Nówki 4S-y na dwóch pomiarach nie poddały się, było wszystko ok, teraz zobaczymy na E30. Dobra, to róbmy w takim razie... No. Popatrzcie, najsłabsza mapa 626,8, 789 Nm. Druga mapa 761 koni mechanicznych, 881 Nm. To są dwie pierwsze mapy, z czego myślę, że tą pierwszą jeszcze możemy trochę osłabić, nie? Osłabimy ją trochę? To jest i tak bardzo małe doładowanie. Generalnie korzystając z aplikacji MHD możemy sobie ograniczać również boost po biegach. Na naszego każdym biegu ustania, możesz nie? sobie ją skastrować, więc na przykład 3 pierwsze biegi możesz zrobić słabsze na zimę. Ty, to jest kurwa zaawansowane w chuj, co? Dobra, to ustalmy tak, że tą pierwszą jeszcze troszkę skastrujemy, żeby ona po te bułki była trochę bardziej soft. Później zrobimy drugą i na koniec zrobimy tą na wklepanym. I myślę, że to jest moment, w którym możemy przejść do tej na wklepanym. Kastrowanie przebiegło pomyślnie, została osłabiona tak, żeby to faktycznie na zwykłym trybie było jeździdełkiem takim luźnym, bez spiny i nie palącym 500 litrów na 100. Na mój wniosek chłopaki więc zeszli z mocą, na mapie numer 1 finalnie 563 konie. Wykres widzicie w tym momencie na ekranie, autko szybkie, ale nie narwane, palące normalne ilości zbliżone do takiej nowej M-ki z salonu. Mapa numer 2 to już jest taki dość mocny wóz, widzieliście wyniki przed chwilą, wykres w tym momencie na ekran, cyk, 764 konie i blisko 900 N. Jest po męsku, tutaj kolega na pasażerze może mieć już pampersa do wymiany. Raczej niewiele samochodów na zlotach, spotach będzie tak lub podobnie zadupcało. Jeśli jednak znajdzie się ktoś z wysokiej póły, to macie jeszcze asa w rękawie. A mianowicie... W tym momencie chłopaki siadają do strojenia najmocniejszej mapy. Uwaga, uwaga, kilka korekt paliwowo-powietrznych i finalnie, mówiłem, że finalnie będziecie mieli asa w rękawie, to już może wypierdolić z ciżemek. 856 koni, 999 Nm. Bez przeciągania pakuję się w sprzęta, wrzucam w steka i wyjeżdżam. Najmocniejsza mapa odpalona również guma. Cyk w lewo. Zawrotka, trzeba było również sprawdzić, czy w prawo też pali gumę, nie? Okej, test jest zaliczony. Proszę mi pokazać, gdzie mam podpisać odbiór. Moje Micheliny nowe. Ile ma Kamil ten asfalt? 2 godziny ma I trochę go zeszło tak jakby od tego prania. To zostanie na wieki wieku. To jest kurwa pamiątka. Tutaj powinna być tabliczka teraz. Ja się muszę kurwa podpisać. Mój odcisk palca tu zostawiam i Później będą przyjeżdżać do Performance Lab, tam gdzie odcisk Buddy został. A, jak wielka stopa. Mamy więc komplet. Wjeżdżamy na halę, ale za to w jakim stylu? CS dołącza do 4 sztuk, które na hali się serwisują. 5 emek, jedna pod drugą na podnośniku. Dla fanów marki muszę przyznać, ten widok to jest wysoka liga. Co prawda chwilę przed hamownią zmienialiśmy olej po dotarciu, ale świeżej oliwy raczej nigdy za wiele. Dla pewności, dla spokoju nowego właściciela zlewamy to, na czym pracowała, odkręcamy filtr i jest czyściutko. Lejemy nowe 6 litrów do motoru i od razu, bez żadnej przerwy reklamowej mi tu, przechodzimy do fajnego podsumowania. Słuchajcie, raptowny przywykł do tego, że w momencie, kiedy kończy projekt w samochodzie, drukuje takie oto naklejki i te naklejki są wrzucane gdzieś do fury, żeby po prostu następny właściciel w momencie, kiedy kto inny będzie grzebał przy tym aucie, miał wszystkie informacje, a dla nas to jest idealny moment do tego, aby podsumować, co zostało tutaj wrzucone. I pierwsza wlepa po lewej stronie, którą mamy tutaj przy samym winie, to jest informacja o tym, że mamy tutaj zakuty silnik. No i standardowo do mocy w okolicach 800 tego silnika nie musielibyśmy kuć. Jest to tak mniej więcej 750, ten motor
motor przejmuje bez problemu, ale chciałeś, żeby to było bardziej wytrzymałe. Chciałem, żeby było przede wszystkim, wiesz, bezawaryjne, żeby ktoś, kto będzie tym jeździł, nie musiał się jakby z tyłu głowy martwić tym, że zaraz mu padnie motor za pakę. No na pewno jest bardziej odporny na ubijanie, nie? Dobra. Następną naklejeczkę, przechodząc tutaj do góry do maski, mamy hybrydowe turbiny LM900 i to jest bardzo fajna i techniczna informacja, ze względu na to, że to są turbiny, które również jadą dołem. Moglibyśmy tutaj zamontować większe wiadro, ale wtedy ten samochód byłby już właściwie furą tylko i wyłącznie do dragu, jechałby tylko w górnym zakresie i nie mielibyśmy jak tym za bardzo jeździć na co dzień. Dokładnie. Generalnie mieliśmy 3 opcje do wyboru tych turbin, były jedne słabsze i jeszcze jedne mocniejsze. Poszliśmy na kompromis, żeby to auto się nadawało do przysłowiowego jeżdżenia po bułki do sklepu, nie? Dobrze, czyli turbiny LM900, naklejka tutaj i naklejka kolejna, a mianowicie Crank Hub for Pin. I to jest również informacja dla osoby, która ewentualnie będzie ten samochód sobie serwisować gdzie indziej, że ten Crank Hub został wymieniony i to jest część, która z tego co mi opowiadałeś, z fabryki wychodzi po prostu chujowa. Tak, jeżeli chcesz zmodyfikować auto na taką grubą moc jak tutaj, to jest to obowiązkowe. Dobra, i to jest Crank Hub. Tak, dokładnie. To jest taki już jak być powinien. Zobaczcie, rzeczywiście ta część wygląda elegancko, to jest chyba wycięte w ogóle na CNC. Odkładam Crank Hub, zamykam maskę i przenoszę się z wami do boku. I tutaj jest ostatnia naklejeczka. Naklejeczka w innym kolorze. Naklejeczka, która tutaj idealnie pasuje i to jest naklejka, która u nowego właściciela w momencie, kiedy ten otwiera drzwi, ma cały czas powodować uśmiech na japie. Albowiem drzwi otwierasz, wsiadasz do fury i kątem oka cały czas widzisz zmodyfikowane przez raptowny M-Performance oraz informacje na temat 3 map, które zostały tutaj wrzucone. I ta naklejka ma cały czas przypominać Ci o tym, że ten samochód jest zarówno samochodem stworzonym do jazdy na co dzień, jak i takim, który jest w stanie wpierdolić, co tylko się da. Ale to nie koniec fajnych informacji na temat tego, co dookoła tego auta zrobił Raptus, ze względu na to, że mam dla Was fajne ciekawostki dotyczące sterowania samochodem z telefonu. Na telefon pobierasz sobie aplikację. Aplikacja, którą w tym momencie widzicie tutaj po lewej stronie, i to jest aplikacja, która bezpośrednio łączy się z waszym CS-em. Wchodzicie sobie na dole w taki oto obrotomierz, wchodzicie sobie w Data Login i w tym momencie telefon łączy się bezpośrednio z waszą furą. Możecie sobie sprawdzić wszystkie parametry, które was interesują. Zobaczcie, jak gigantycznie długa jest lista rzeczy, które możecie, moi kochani, wyświetlić. I to wszystko powoduje, że macie fajny bajer, ale oprócz tego macie kontrolę nad samochodem. Możecie też pójść o krok dalej i kliknąć sobie graficzne logi i wczytać sobie na przykład ostatniego loga i w momencie, kiedy go przybliżycie, to wręcz w ciągu dosłownie minuty widzicie to, co standardowo widzi tuner podczas pracy przy samochodzie na laptopie, więc macie samochód pod kontrolą. Mało tego wszystkiego, jedna akcja jest tutaj naprawdę zajebista. A mianowicie wyobraźcie sobie sytuację, że chcecie gdzieś jechać, nie wiem, z teściową, a wasza teściowa cały czas targa was za ucho i mówi: Jezus, jakie to jest głośne, ja nigdzie z tym z tobą nie będę jechał, Piotrek. A wy wtedy podpinacie aplikację, klikacie boom, wyłączacie całkowicie pop and bangi. Samochód w żaden sposób nie strzela. A później wchodzicie, teściowa wysiadła, powiedziała: arrivederci, kurwa Piotrek, super, było tak cichutko, elegancko. Ale teraz chcecie jechać prosto od teściowej na spota motoryzacyjnego, łączycie się aplikacją, przesuwacie suwaki do prawej strony i odpalacie kałasznikow z wydechu, jak tylko się wam podoba. Możecie nawet ustawić, przy jakiej prędkości ma się wyłączyć kałasznikow, możecie ustawić częstotliwość tych strzałów. Opcji jest naprawdę bardzo wiele. No zresztą pokażemy wam teraz w ciągu najbliższych paru sekund, jak to działa. Bez przeciągania. Odpalmy go na wyciszonym teraz na maksa. Teściowa szczęśliwa, kurwa. No dobra, a chodź teraz. Teraz chcemy tak, jeszcze nie na pełnej bombie, żeby nas nie znienawidzili, ale żeby już troszeczkę kurwa pyrkała, nie? Dobra, elegancko, rasowo, z klasą, ale sportowo. A w tym momencie budzimy kurwa wszystkich, jest Armagedon, koniec świata. Mimo że odjechałeś 15 minut temu od teściowej, ona wie, że to ty. Damy grubasa. Granie mapy trwa 15-20 sekund. Wynalazek na miarę XXI wieku ktoś z was dostanie do łapy, nie? I możecie wierzyć lub nie, ale w tym momencie, patrzcie, otworzyłem go. Zobaczcie, że w nim normalnie jest jeszcze picie. I wiecie, co przeczytałem pod kapslem? Kto jak nie ty? No właśnie, drogi widzu, kto jak nie ty
możesz zgarnąć CS-a od Buddy. Myślę, że to jest kurwa znak, że kto jak nie ty. U chłopaków Wiawa jest tego naprawdę bardzo dużo do wyboru. To, że to jest to wszystko, to i tak jest nic. Zobaczcie, ile tego jest tutaj. W momencie, kiedy wy chcecie coś opszyć w swojej furze, to możecie wszystko dopasować do na przykład koloru nadwozia, ewentualnie po prostu pójść po wyobraźni. Nie wiem, ile tutaj jest kolorów i rodzajów materiałów, ale jakbym miał strzelać, to ze 100. Ponad 1000 w całości. Czyli chuj strzeliłem. Moi kochani, my w CS-ie nie chcemy narobić dziadostwa. Co mamy na myśli? CS jest zajebisty sam w sobie w środku i my chcemy go zrobić po prostu turbo zajebistym, tak? Czyli w Alcantarze, klasycznie, ale żeby to było wszystko ze smakiem. Dobra, czyli nie idziemy w żaden jakiś kosmiczny kolor, nie dokładamy jakichś dziwnych rzeczy, tylko dokładamy trochę do pompowania fotela, dokładamy trochę elementów Alcantary, na których BMW przyżydziło, czyli na przykład podsufitka, która jest z materiału... Nie, przecież to w ogóle nie powinno tak wyjść. Nie powinno tak być. I to będzie wyglądało tak, jak jest standardowa podsufitka, natomiast nie będzie tandetnie wyglądało, tylko będzie mięciutkie. Oprócz tego fotele, które na chwilę obecną są już troszeczkę po prostu zmęczone, idą w najjaśniejszy możliwy odcień Alcantary z tego wzornika i to będzie fajnie wyglądać ze względu na to, że zachowa nam to po prostu jasny klimat w środku. I funkcjonalność. I oprócz tego antracyt, czyli taki troszeczkę jaśniejszy czarny, co wrzucamy... Fotele, tylnią kanapę, wstawki w boczkach drzwi, tak żeby dopasować się do tego, co jest w tym momencie, czyli do tunelu i do deski. Dobra, wszystko rozumiem, czyli rzucamy po prostu udoskonalenie środka względem tego, co wypuściło BMW, czyli Dużo będzie lepsze. Turbo CS. Dokładnie tak. Więc bez zbędnego pierdolenia już teraz rozbieramy środek CS. Zaczynamy. Teraz je na glebie, jak w hurakanie. Powiem wam, że oni tutaj są i to mówię w pozytywnym tego słowa wydźwięku, ze względu na to, że to, co oni tutaj wyciągnęli, to było z ręką na sercu jakieś 10 minut i to wszystko stąd wyjechało, a w tym momencie u góry już leci do szycia, my za moment tam polecimy. Ale chciałem tutaj usiąść, żeby powiedzieć coś na temat kierownicy, bo to jest jeszcze fajna informacja, ciekawostka, a mianowicie kierownice BMW M są naprawdę bardzo fajne i nie można im wiele zarzucić, ale wychodziły wersje fajniejsze. I my taką wersję fajniejszą tutaj za dodatkowe, bagatela 10 000 złotych jeszcze do tego wszystkiego wrzucimy. Jak ona będzie wyglądać, to zobaczycie jeszcze na tym materiale, natomiast nie bez powodu tutaj ta kiera nie zostaje ściągnięta i nie bez powodu ta kiera tutaj zostaje, albowiem tutaj jej nie zmieniamy. Dołożymy oryginalną kierownicę BMW M Performance, która, no właśnie, oglądajcie dalej, bo myślę, że to, co ona ma do zaoferowania, bardzo się wam spodoba w tym momencie. Po uszyciu całości od nowa samochód nabierze mega świeżego klimatu w środku. Wnętrze CS jest samo w sobie bardzo fajne. Wyróżnia się smaczkami na tle zwykłej M3. Na przykład wyszyty napis CS na desce jest fabrycznie i nie mam zamiaru go ruszać, bo pasuje tam jak należy. Natomiast korzystając naprawdę z niebyle jakiego skilla ludzi z Jawa, można pokusić się o wykonanie foteli w nieco bardziej sportowym stylu. Ale omówimy to sobie za moment, na gotowym przykładzie. Bo po co gdybać, skoro pakujemy dla was w jeden odcinek całą tematykę CS-a i dla nas za parę dni, ale dla was za parę sekund wszystko będzie już gotowe. Jak to było w Shreku? Za 7 górami, 7 lasami minęło kilka dni i dzielny kierowca zapakował CS-a na lawetę, przemierzając setki kilometrów, zwiózł go prosto do naszej dziupli. A tam ja, a tam Supra, a tam Skyline i a tam busik. Ten busik wiezie coś dla was. Chyba drzwi żeś wyrwał. No właśnie, opony. MK lubi opony. Nie można się oszukiwać, że u arcybiskupa Labudy nie będziecie mieli źle. Nigdy nie było źle u arcybiskupa Labudy i w tym wypadku
źle również nie będzie. Pozwólcie, że wam wyjaśnię. No i tak, to są opony, które są przygotowane dla was, dla nikogo innego. Ze względu na to, że wiem, że M-kę może wygrać na przykład ktoś z was, kto nie wiem, ma jakąś tam pensję rzędu, nie wiem, 2,5 czy 1000 złotych, może jeszcze na przykład się uczy albo coś w tym stylu i po prostu przestraszyłby się kosztu wymiany tylnych opon, które na pewno będą znikać, no nie? W związku z tym mamy tutaj na przykład taką oto piękną zimóweczkę, która jedna kosztuje w okolicach 1500 zł. A oprócz tego mamy też tutaj na przykład taką piękną nową oponę Michelin. To jest opona letnia. I dla was 10 takich oto opon, albo i więcej, zależy ile ja wypalę, żebyście się po prostu nie musieli przejmować tym, za co będzie hajsik na wymianę gum w momencie, kiedy się skończą. Teraz nie ma się czym martwić. Oprócz zmartwionego Damiana, który właśnie wypierdolił drzwi w busie. Koszta produkcji. Co? Liczymy koszta produkcji. To samo powiedzieliście w tym samym momencie. Koszta produkcji, no właśnie, w koszta produkcji możemy też wliczyć to, co w tym momencie chcę wam pokazać, a mianowicie w końcu posadzone już na samochodzie. Felgi, moi kochani, te z przodu, fajny spasik, rzeczywiście ładna felga, ale 19, wciąż mamy tutaj całkiem sporo mięcha i nie jest ona aż tak ładnie wklęsła ku środkowi. Natomiast chodźcie do tyłu. Tutaj ta felga, mimo że w tym momencie jest brudna felga, brudna opona, brudny samochód, już wygląda zajebiście. Zobaczcie, jak to jest tutaj co do milimetra spasowane. My dosłownie przed sekundą tym samochodem wróciliśmy z geometrii. To, co widzicie w tym momencie na przebitkach, miało miejsce w okolicach godzinki, 2 godzinek temu i my, moi kochani, ustawiliśmy ten samochód, żeby miał jak najwięcej trakcji i mało tego wszystkiego, minimalnie pochyliliśmy koła ku środkowi, żebyśmy tutaj mieli tak idealny spasik, jaki widzicie w tym momencie. Ale samochód jest brudny, a samochód powinien być czysty. W związku z tym chyba sobie zaczniemy. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena when hit from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock Timbs with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. $150, I be at the strippy club. Hold up. Freaky little mommy wanna suck me till I sleep. I can't even lie, yeah, she being a little creep. Now she wanna airdrop me, pick double D's. And she don't charge a fee, they for free. Ach, to mycie tą pianą, jakoś odkąd się jaram motoryzacją, to mnie to po prostu w głębi serca cieszy. To jest już taki klasyczek tutaj na kanale, a pojebaną akcją jest to, że niedługo ktoś z was, może właśnie ty, drogi ziomalu, albo może właśnie ty, miła koleżanko, będziesz myć swojego własnego CS-a, ale to już za tydzień. A tymczasem skorzystajmy z wieczornej aury. Panie montażysta, weź nam teraz, skorzystaj z tych nagrań, co je w nocy cyknęliśmy zaraz po tym myciu. Weź tam elegancką muzykę do tego dobierz. Pokaż klimat tego samochodu. Ajajajajajajaj, strasznie to kurwa dobrze wygląda, strasznie. Ten kadr tego samochodu, ta perspektywa, nie no, jest piękna. Ale wciąż mam do przedstawienia jeszcze kilka smaczków. Przed nami kilka fajnych smaczków. Koniec budżetu,
Chyba nie ma to tamto. O kurwa, czekaj, bo mi kierownica odpadła. Dobra, wyjaśnię wam, tylko czekajcie, wyciągnę kluczyk. Wyjaśnię wam, jaki jest powód tego, co tutaj widzicie. A teraz wyjaśnię wam, jak wy k***ście to będzie wyglądać, jak skończymy. To, co chcę wam teraz pokazać, początkowo w MC, a właściwie początkowo w moim planie tego, jak MK będzie wyglądać, nie było. Mianowicie bardzo lekka w mojej prawej ręce w tym momencie kierownica M-Performance wykonana dodatkowo z karbonu. To, co widzicie u góry, to są LEDowe wyświetlacze. Oprócz tego wyświetlacz po środku i te strzałeczki, które widzicie po lewej i po prawej stronie, to są przyciski. Za moment opowiem wam o funkcjonalności tej kierownicy, natomiast chciałbym jeszcze na sam koniec zwrócić uwagę na pewien detal, a mianowicie kierownica, tak jak widzicie, jest wykończona nicią M, w kolorystyce po prostu M-Performance, dokładnie tak samo jak wykończone są fotele w M3. W tym momencie bierzemy sobie poduszkę powietrzną, z którą powinno się tak nie machać zasadniczo, raczej delikatnie ze względu na to, że może być boom. To już wygląda zajebiście. My w tym momencie to podepniemy i opowiem wam o funkcjonalności, bo oprócz tego, że jest to zajebisty, ładny, piękny, estetyczny i taki smaczny bajer, to jeszcze do tego wszystkiego jest to całkiem funkcjonalne. A skoro pod maską mamy już wszystko gotowe, skoro ten samochód podaje jak wściekły, no to zostawmy ostatni podpis pod maską, a mianowicie karbonowa osłona silnika. Nie przeciągajmy, montujmy i zobaczmy, jak to wszystko wygląda na swoim miejscu. Zasadniczo założenie takiej kiery 5-10 minut. Parę kabelków, wpinasz się w OBD, tak? Dokładnie. Okej, to sprawdźmy, czy jest dobrze przykręcone, bo to auto więcej jeździ bokiem niż przodem, nie? Lepiej, żeby k***a kiera w rękach nie zostało, wtedy jest trochę bezpieczniej, nie? Jak zostanie, też se damy radę, ale jednak taki feeling fury jest lepszy, jak kierownica jest okej, nie? Zgadza się. Więc mamy wszystko, co myślę, że nie odpadnie. Mam nadzieję, że nie odpadnie. Zobaczmy, jak to działa. To powiedz mi coś, co mam zrobić? Zapalić auto? Tak, zapal samochód. Patrzcie, z funkcji, które mamy, obroty silnika, kilometry na godzinę. Klikamy sobie prawą strzałkę, procent wykorzystania motoru. Patrzcie, jak będę naciskał, otwierał przepustnicę. To się nam otwiera coraz bardziej. Temperatura wody, w tym momencie 64 stopnie, dlatego tak niziutko kręcę. Ciśnienie do ładowania, ładowanie akumulatora. Mamy normalnie do pomiaru czasów, nie? O, teraz jeszcze otworzył nam wydech. To jest do 3000 obrotów, nie? Ale zajebiście się to świeci, fajnie to wygląda, co? Zajebiście, no stary. Ale kosa! I patrz, jak się świeci, jak się zapali furę, czekaj. Tylko musi zgasnąć to wszystko teraz. Dobra, zgasło wszystko i teraz zapalam. O. To nie koniec dobrodziejstw. Zobaczcie, jak wykonana jest maska w CS-ie seryjnie, widzicie to? To wszystko to jest karbon. Bardzo nietypowe zastosowanie włókna. Mamy karbonową rozpórkę, bardzo dużą i charakterystyczną dla BMW M. No i mamy takiego gumowo-plastikowego kasztana z korkiem na wlew oleju. A tutaj mamy pięknego, karbonowego i pasującego do rozpórki dzika. Odkręcajmy i montujmy. A, bo to jest tylko to. Paczka przyszła, bo dziś, kiedy to kręcimy, jest 6 grudnia. Ho, ho, ho! Dla Kamila od Hot Wheels. Mam czekaj. O kurde. O pierdol. Co ty świrujesz, pawiana, kurwa. Patrz to! Gościu! Gościu! Ty, GT Forcelica. Ty, Skyline. R34, ER34. Kolejne Lambo. NSX. I patrzcie, z Liberty Walkiem ER34. I jeszcze coś jest! Jest! Supra, kurwa! Tak ma być. Przysięgam wam na wszystko, to jest nieustawione, nie? W tym momencie nagrywaliśmy tą osłonę i w tym momencie przyszła do mnie paczka. Po jak to tu pasuje teraz, nie? Tak, popatrz, ta karbonowa tu. Tak, z tym wszystkim, z tymi samochodami, nie?
Pozwólcie mi, że cyknę sobie foteczkę i pokażę wam to, co w tym samochodzie jest naprawdę bardzo dużą zmianą. Mało tego wszystkiego, kliknę sobie ten oto guziczek, wsiądę do CS-a i pokażę wam to po raz pierwszy w wydaniu dokładnie takim, w jakim to ktoś z was, może właśnie ty, drogi widzu, usiadłbyś w CS-ie i miałbyś oprowadzić swoich ziomków po tym, co tutaj zostało zrobione. Na pierwszy rzut oka oczywiście rzuca się nam kierownica, ale kierownicę wałkowaliśmy dosłownie przed momentem, więc nie będę jej tutaj poświęcał dużo uwagi. Znaczek M Performance, który znajduje się na dole, myślę, że mówi sam za siebie. Jest to kierownica zwyczajnie stworzona do tego, aby wsiąść i dalać. Przechodząc do prawej strony i pod prawą łapą mamy wybierak od zmiany biegów, on również pokryty karbonem, dodatkowo logotyp M w połączeniu z ramką i hamulcem ręcznym, również wykonanym z karbonu, elegancko pasuje nam do tej właśnie kierownicy. Deska rozdzielcza w CS-ie była naprawdę bardzo ładna. Seryjnie już pokryta skórą, dodatkowo śnieżno-biała nić, przechodzi sobie tutaj elegancko w alkantarę oraz ten typowy dla CS-a wydziurkowany znaczek na desce rozdzielczej. Zdecydowałem się więc tej deski nie ruszać. Typowy dla CS-a jest również czerwony przycisk Start-Stop, który w standardowej MC w kolorze czerwonym nie występuje. Zwróćcie uwagę, że tutaj ze skóry mamy wykonany nawet schowek, którego również zdecydowałem się nie ruszać, i boczki drzwi, które tutaj i tutaj również są skórzane. Ja dołożyłem do tego wszystkiego tutaj elegancko alkantarę, która pasuje nam no właśnie do foteli, które moim zdaniem tutaj w tym CS-ie są absolutnym dziełem sztuki. Po pierwsze, na napompowanych zagłówkach mamy wygrzany logotyp CS oraz 1/1200, który oznacza nic innego jak to, że jest to jeden z 1200 wyprodukowanych CS-ów. Fotele dodatkowo są napompowane. Ze względu na to, że seryjne fotele w MC były całkiem spoko, ale nie dostarczały nam takiego feelingu naprawdę sportowego samochodu. W związku z tym, że teraz tutaj w MC jest naprawdę szybko, zdecydowaliśmy się te fotele tutaj po bokach oraz tutaj po bokach zwyczajnie napompować, żeby miały znacznie mocniejsze trzymanie boczne. Świecący znaczek M3 w połączeniu z tymi oto trzema kolorami tutaj na zagłówku. Do tego wszystkiego zwykłą skórę zamieniliśmy na taką naprawdę bardzo mięciutką alkantarę, którą dodatkowo pokryliśmy powłoką, żeby zwyczajnie jak najmniej się brudziła. Zwróćcie uwagę na to połączenie. W momencie, kiedy ten pas z nitką M przyłożymy do nitki na fotelach, to już wszystko nam pasuje. Ale takich smaczków jest tutaj znacznie więcej ze względu na to, że na kierownicy również mamy wyszytą M-kę. A teraz głowa do góry i element, który moim zdaniem bardzo się wam spodoba. Customowo laserem wycięta i wygrawerowana blaszka znamionowa, która została wszyta pod podsufitkę, która wcześniej była wykonana z jakiegoś tandetnego materiału, a teraz jest elegancko obszyta alkantarą. Informuje ona o tym, że siedzimy w BMW F80 N3 CS. Win tego samochodu, żeby to po prostu było nie do podrobienia. Stage 4, 856,7 konia mechanicznego i 999 N momentu obrotowego. To, co ten samochód potrafi na najmocniejszej mapie. Designed by Buddha oraz informacja dla i dwukropek. Pozostawione puste pole, które my dograwerujemy w twoje imię bądź twoją ksywę. W momencie, kiedy wygrasz tę furę, my bierzemy grawer i dorzucamy do tego, co jest tutaj, na przykład twoją ksyweczkę i w tym momencie masz customowo wykonaną blaszkę znamionową z podpisem, dla kogo ten M3 CS został złożony. A oprócz tego, co tutaj z przodu, mamy również to, co z tyłu. Na przykład karbonowe plecy tych foteli, o których mogliście już zapomnieć, ze względu na to, że pokazywaliśmy je na samym początku tego filmu. Oprócz tego tylna kanapa, która również na zagłówkach posiada CS 1/1200, która idealnie, jak zresztą widzicie, pasuje do przednich stołków. Kanapa również dodatkowo została napompowana i kanapa tylna w tym momencie również dysponuje trzymaniem bocznym. Co za tym idzie, jeżeli będziesz latać ze swoimi ziomkami, to z tyłu oni normalnie siedzą jak w kubełku. I ostatnie, co chcę wam pokazać, a jest moim zdaniem piękne i to jakby świadczy o tym, że takie drobne rzeczy tworzą rzeczy wielkie, jest to, że zobaczcie, macie fotel, on jest tutaj idealnie oczywiście wyszyty, natomiast w momencie, kiedy się schylimy i wejdziemy sobie o tutaj, to widzimy wypalone, malutkie, dosłownie o rozmiarze, nie wiem, 2 monet 5-złotowych, Designed by Buddha na boku fotelu. Niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale kto ma wiedzieć, ten wie. Wnętrze w tym samochodzie idealnie pasuje do tego, co zrobiliśmy z zewnątrz, czyli po prostu rozdala.
Ale zaraz, nie poruszyliśmy jeszcze kwestii w tym samochodzie, która jest bardzo istotna, a mianowicie to, jak ten samochód gada, bo tak naprawdę jeszcze ani razu nie zrobiliśmy soundchecka, a chciałbym powiedzieć, że ten samochód jest bardzo przekrojowy. Już wyjaśniam. W tym momencie chcecie jechać trasę, chcecie jechać odwieźć dzieciaka do przedszkola, czy chcecie w świętym spokoju z własnymi myślami przejechać, nie wiem, rano do sklepu po bułki czy po mleko. Przełączacie sobie tryb na delikatny i zobaczcie, zamknięte klapy, słabiutka mapa silnika. Ten samochód po prostu sobie mruczy. Nic nie słychać. Ale przychodzi następny dzień, chcecie sobie lecieć, nie wiem, na spota motoryzacyjnego, pogonić się z kumplami, 2 kliknięcia. Przechodzicie w Sport Plus. I uwaga, to jest ten sam samochód, tylko na innym trybie. To jest piękne, jak szeroki przekrój jest w tym wozie. Możecie zarówno odwieźć marudzącą teściową do domu, ale i 2 kliknięciami przełączyć się w tryb, w którym ten samochód pakuje z wydechu. Ja, to jest piękne. Labuda jak dziecko. No i kto ogląda materiały do samego końca, ten dostaje dodatkowe informacje bonusowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Na imię mam Ramzes i dołączyłem do tutejszej garażowej rodzinki, podczas kiedy wujki kręciły materiał, który wy właśnie obejrzeliście. Ramzes ma w okolicach 3 miesięcy i nie ja jestem jego panciem, ze względu na to, że ja posiadam już 2 duże psy, ale jest jeden z ziomali tutaj z garażu i Ramzes pewnie będzie stałym gościem tutaj na kanale. Co, chcesz tak, nie? Dla was ten film powoli dobiega już końca i z przyjemnością informuję, że za tydzień, w sobotę o 14:00 widzimy się tutaj w materiale, który przedstawi CS-a tak, jak przedstawić powinien, w takim klimacie, na jaki ten CS zasługuje. Myślę, że bardzo się wam spodoba, ze względu na to, że za tydzień o 14:00 dostaniecie również szereg informacji, jak ktoś z was, może właśnie ty, ziomalu, a może właśnie ty, moja miła koleżanko, zgarniesz tego oto CS-a, który w budowie, ale o tym jeszcze porozmawiamy za tydzień, wyszedł w okolicach 800 000 złotych, ale powiem wam, że to nie tylko hajs przy budowie tej fury się liczy. Poszła na to masa czasu, wbrew pozorom masa nerwów, bo wiele rzeczy szło nie tak, no i do tego wszystkiego naprawdę duża część serducha. Widzimy się o 14:00 w sobotę, ustaw sobie przypomnienie, cokolwiek, co tam chcesz, ze względu na to, że no myślę, że warto będzie zagrać o tego dzika. Gdzie jesteś, Ramzes? Fajny? Fajny? Dobrze, jeszcze nogi nie umie podnosić do sikania, by felgę olał. Chodź, idziemy do środka, bo to jest zimno. Chodź tu. Ramzes! Ramzes! A! Spierdamy, chodź. Ale się pierdolę. Na tydzień o 14:00! Musisz być, byku! Kurwa, jak ktoś wygra tą furę, to jest koniec świata, nie?